Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak. Witam Was w świątecznym odcinku podcastu Przetłumacze. Zapraszam na wycieczkę do Laponii. Rozmawiam z Asią Kananen, przewodniczką, blogerką, mieszkanką fińskiego Rovaniemi, którego obywatelem jest sam święty Mikołaj. Jak wyglądają święta w Rovaniemi? Dlaczego w Laponii nie ma kolei? Kiedy poluje się tu na zorze polarne? Skąd święty Mikołaj wie, czy byliście grzeczni? Posłuchajcie. Cześć, nazywam się Asia Kananen. Jestem mieszkanką Finlandii od ponad 6 lat. Moim domem jest koło podbiegunowe, przepiękna okolica. Jestem polską przewodniczką właśnie w tych rejonach, a do tego mamą 2-letniego synka, no i żoną mojego Fina. Cześć Asiu, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Przetłumacze. Wspaniale jest w tym okresie świąteczno-zimowym gościć tam, gdzie Ty się teraz znajdujesz. Powiedz nam troszkę jeszcze więcej na ten temat. Gdzie dzisiaj podcast Przetłumacze zagląda? Koło podbiegunowe, miasto Rovaniemi, stolica fińskiej Laponii. Jest to też oficjalne miasto świętego Mikołaja, więc bardzo specjalnego gościa. No i to jest przede wszystkim ostatnia tak ważna, większa osada na północy Finlandii. Już dalej nad nami, mimo tego, że są mniejsze i większe wioseczki, nawet i mniejsze miasta, to tak naprawdę na naszym mieście kończy się ta większa cywilizacja, czyli na przykład mamy ostatni szpital na północy w Laponii. To jest na pewno coś takiego bardzo ważnego dla każdego innego mieszkańca, który się znajduje tam jeszcze, myślę, że jest 600 kilometrów nad nami, więc komunikacyjnie jesteśmy bardzo w centrum tego całego zamieszania. W jednym ze swoich wpisów blogowych wspominasz o tym, czy raczej określasz Laponię rajem. Jak to jest, że takie surowe miejsce może być tak nazwane? Dla mnie w ogóle Finlandia okazała się absolutnie wymarzonym miejscem na ziemi. Nigdy po sobie bym się nie spodziewała, że się bym odnalazła w takim regionie i zimnym, i też niby blisko cały czas Polski, ale jednak już tak daleko i troszeczkę geograficznie, no i mentalnie. A tutaj się okazało, że nie dość, że Finowie, mimo wszystkich stereotypów, tak mnie pozytywnie zaskoczyli, że tylko się przekonywałam do nich z każdym dniem, to do tego ta natura, której no nie sposób przyrównać do niczego innego, jest zniewalająca i moim zdaniem, no dlatego też dla mnie to jest raj, że są jeszcze tak piękne i dzikie miejsca na mapie Europy, w których można być blisko natury, odpocząć, odciąć się od tego pędzącego świata, szczególnie po doświadczeniu mieszkania w dużym mieście. Przeprowadziłam się prosto z Warszawy właśnie w takie miejsce, no to ta różnica była olbrzymia. A powiedz trochę więcej o tym, jak to się stało. Każdy pewnie przynajmniej raz w tygodniu o tym myśli. Ktoś, kto mieszka w dużym mieście, że chciałby rzeczywiście w te przysłowiowe Bieszczady wypaść, uciec, ale jak to było w Twoim przypadku? U mnie było totalnie na odwrót. Ja byłam zawsze wielkomiastowa, tam gdzie dużo się działo, gdzie się dużo ludzi, głośno, gdzie był jakiś taki pęd, to ja byłam po prostu w swoim żywiole i tak naprawdę nie wiedziałam i nie czułam po sobie, że czegoś mi brakuje w życiu. Później się jednak okazało, jak się przeprowadziłam do Finlandii, że tutaj ten kontakt z naturą, czyli coś, co było no, bardzo u mnie zaniedbane, jest tak naprawdę absolutnie podstawową rzeczą, którą każdemu polecam. Nie kosztuje naprawdę nic. Może trochę czasu, żeby właśnie gdzieś się oddalić od tego miasta, a rezultaty w sposobie bycia, w sposobie odpoczynku są naprawdę, naprawdę olbrzymie. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że chciałam się przeprowadzić na chwilę za granicę, ponieważ nie uczestniczyłam w programie Erasmus i tak trochę mi to wierciło dziurę w brzuchu, że jednak chciałabym spróbować swoich możliwości mieszkania właśnie za granicą. Nie miałam rodziny czy znajomych gdzieś, u kogo mogłabym się tak zaczepić na jakiś czas, więc już będąc po studiach,
pracując normalnie na etacie, stwierdziłam, że jedyną opcją, która mi została, to jest wyjechanie na wolontariat. To był wolontariat europejski. Już nie funkcjonuje pod tą samą nazwą, ale są rzeczywiście inne programy, które są dotowane przez Unię Europejską. No i to była właśnie moja ścieżka, żeby gdzieś wyjechać już jako dorosła osoba. Natomiast szukałam projektów, które mnie interesowałyby tematycznie, ale w takich bardziej ciepłych krajach. Widziałam siebie gdzieś we Włoszech, może Chorwacja, ewentualnie Słowenia, Austria, taka środkowa Europa, ponieważ wiedziałam, że to są dosyć małe państwa i tak jeszcze łatwo można popodróżować między nimi, żeby jak najwięcej z tego życia skorzystać, jak najwięcej zwiedzić, zobaczyć, doświadczyć. Czyli znowu, żeby się dużo działo. No i nie wyszło. Zostałam zaproszona na projekt do Turku, do Finlandii. Zdecydowałam się tylko dlatego, ponieważ na mojej liście takich must have, które powinno się znaleźć w tym projekcie, było, że projekt ma być ciekawy, oczywiście, że to ma być raczej miasto, a nie wieś, no i gdzieś blisko wody. Więc jak sprawdziłam na mapie, Turku leży nad Morzem Bałtyckim, mówię, super, tylko później się okazało, że tak naprawdę tego horyzontu takiego, jak znamy z nad polskiego morza, nie ma, ponieważ tam jest archipelag. I więc jest od wyspy na wyspę i wyspą jeszcze dalej, aż do połowy tak naprawdę Bałtyku, więc zupełnie się tego nie spodziewałam i w zasadzie wszystko było nowe dla mnie. Wtedy jak wyjeżdżałam w 2017, to jeszcze absolutnie o Finlandii nie wiedziałam nic. Bardzo ciężko było mi znaleźć jakiś reportaż na ten temat o życiu tutaj na północy. Nawet przewodników w bibliotece nie mogłam jakoś konkretnie znaleźć o Finlandii. Była jakieś Estonia plus Helsinki. Ja byłam taka, no dobrze, no ale dlaczego nie Estonia i Finlandia? Jakby tak kraj i kraj, tylko tak jedno miasto. Nie było wtedy żadnych takich właśnie blogów, czy ten Instagram też jeszcze tak nie funkcjonował jak dzisiaj, żeby można się dowiedzieć od kogoś, kto mieszka na danym miejscu, jak rzeczywiście to wygląda. Więc w tym kontekście wszystko było dla mnie nowe i zaskakujące, ale stwierdziłam, że już jak taka okazja przyszła, no to nie mam nic do stracenia, zawsze mogę wrócić. No i tak się stało. Znaczy tak się stało, że wyjechałam, ale nie wróciłam. Nawet po skończonym projekcie. Wspominałaś o tym już, co ci się spodobało na miejscu, ale powiedz o takich przeszkodach. Przychodzą mi oczywiście do głowy te pierwsze sprawy. Język, kultura? Absolutnie nie myślałam w tamtym momencie o języku, bo żyłam cały czas tym stereotypem, że na północy wszyscy mówią doskonale po angielsku. Tak nie jest. To rzeczywiście było bardzo ciężkie do zaakceptowania dla mnie, że nie wszyscy Finowie chcą mówić po angielsku, czy potrafią, czy nie mają chęci. Różne są podstawy ku temu. Natomiast jedyne informacje, które dostałam w tamtym momencie, były od jakichś dawnych znajomych, czy właśnie koleżanki powiedziała, że no i tutaj cała lista, jacy są Finowie. Więc ja trochę leciałam tutaj z duszą na ramieniu, ponieważ miało być tak. Finowie zamknięty naród, cisi, milczkowie, nie dopuszczają obcych do siebie, alkoholicy, największa przemoc domowa, samobójstwa, ciemno, depresja i po prostu nic dobrego w tym wszystkim i naprawdę jakieś takie bardzo ciężkie były te wszystkie stereotypy. No i chyba dlatego odkrywając tą Finlandię po swojemu, okazywało się, że no nie tacy Finowie zimni i straszni, jak ich malują. Więc do tego ta absolutnie zachwycająca natura, plus właśnie sposób życia, który zwolnił mnie o 100% z tych obrotów, na których byłam. To było po prostu coś takiego zaskakującego, ale wszystko bardzo pozytywnie. Dlatego z każdym miesiącem mojego trwania tego projektu, na którym byłam, bardzo się nim cieszyłam, ale też jakby do końca nie wiedziałam, co ja chcę dalej robić. Czy wracam do Polski, czy się przeprowadzam do jakiegoś innego kraju, ale po tym roku bycia tutaj na miejscu w Finlandii stwierdziłam, że jednak chciałabym pomieszkać trochę jako dorosły człowiek, nie za tą głodową stawkę, którą wtedy miałam. Było ciekawie, myślę, że trudniej niż na studiach, żeby się utrzymać, natomiast myślę, że wykorzystałam ten czas na 100%, nawet na 120%, no i wtedy właśnie przyszła pokusa, żeby znaleźć pracę na miejscu. I wydawało mi się, że skoro mam wyższe wykształcenie, czyli coś, co w Polsce jest bardzo, przynajmniej w tamtym momencie było bardzo mile widziane,
a nawet obligatoryjne, to tutaj jakby zadziała tak samo. No niestety nie. I nawet jeśli miałabym kompetencje wszystkie wypisane, to zawsze małym druczkiem było napisane, że ten fiński jednak musi być w miarę komunikatywny. Mimo że ogłoszenie było po angielsku, że praca była głównie po angielsku, to zawsze chcieli, żeby też osoba będąca na danym stanowisku mówiła również po fińsku. A ponieważ ja nie zastanawiałam się, czy tu chcę zostać, czy nie, byłam na kursie fińskiego na 2 semestrach, no i coś tam umiałam, ale to jeszcze oczywiście nie było wystarczające, żeby pracować w tym języku. Więc jedyna opcja dla mnie wtedy, żeby się gdzieś zahaczyć ewentualnie, totalnie nie w zawodzie i w ogóle nie związane z moimi zainteresowaniami takimi zawodowymi, to była praca w turystyce. No bo tutaj Finowie jednak robią wszystko na własną rękę, a jednak wycieczki są organizowane dla obcokrajowców. Więc angielski plus każdy kolejny język był zawsze bonusem i bardzo szybko dostałam pracę w Rovaniemi, więc to też wiedziałam, że jeśli miałabym się gdzieś przeprowadzić, to tylko do Laponii, bo jednak ta pogoda w Turku była taka bardzo polska i moje wyobrażenia o białych świętach, no niestety tutaj było totalny zawód, ponieważ pogoda była taka jak w Polsce, była morzawka, było szaro, buro i wcale nie było takiej pięknej białej zimy, mimo tego, że ja już byłam tak daleko na północy. Ale Rovaniemi, właśnie ta fińska Laponia, no to jest spełnienie marzeń i o pięknej zimie, i o pięknym miejscu do mieszkania. I naprawdę mogłabym zachwalać. Byłam 3 razy w Rovaniemi przed przeprowadzką, jeszcze nie wiedząc w ogóle, że tak to się wszystko potoczy. I zachwyciło mnie to miasteczko, że było właśnie takie małe i urocze, ale wszystko, co najważniejsze, było w zasięgu ręki. Plus do tego właśnie ta atmosfera multikulturowości, tego, że się właśnie coś dzieje, to jakoś też miałam takie pozytywne wibracje z tego miejsca. No więc bardzo się ucieszyłam, że tutaj się uda. No i plan był, żeby zostać na sezon, czyli na nie więcej niż pół roku. No i to znowu plan planem, a życie życiem. Powiedz trochę więcej o samej Laponii. Wiem, że ta kraina przekracza kilka granic. Mówisz o fińskiej Laponii, więc czym jako tako jest ten region? Rzeczywiście Laponia jest regionem, jakbyśmy popatrzyli geograficznie, obejmującym i Finlandię, i kawałek Rosji, i Szwecję, i Norwegię. Więc tak naprawdę Laponia jest ponad tymi wszystkimi podziałami między krajami. Żyją tam Samowie, czyli rdzenne ludy Laponii, które oczywiście dzisiaj już są włączone do obejmujących krajów, natomiast dalej bardzo żywa jest ich kultura. Nie jest ich dużo, ale rzeczywiście jak się jedzie tylko trochę dalej na północ, u nas to nie jest akurat Rovaniemi, to jest jeszcze, myślę, że tak około 2,5 godzin jazdy trzeba spokojnie przejechać, żeby pierwsze samskie osady, miejscowości, w których jest więcej Samów niż Finów, zaczęły się pojawiać. Swoją główną siedzibę w Finlandii mają w Inari. Tam jest ich i rząd, muzeum, biblioteka, szkoła, rozgłośnia radiowa, więc tam jakby cała ich właśnie kultura i język, wszystko żyje i to jest dalej obecne i dalej praktykowane, więc zupełnie zmieni nam się tutaj to podłoże właśnie kulturowe. Oczywiście włączanie Samów do północnych krajów no nie było pewnie zbyt przyjemne i również politycznie poprawne. Natomiast ta fińska strona nie była tak krwawa jak inne miejsca. Fińscy Samowie mają też bardzo dużo udogodnień i również potrafią w niektórych kwestiach postawić duże weto na rozwój dalszej części Laponii, jak ich właśnie miasta, miejscowości będą wyglądać. U nas na przykład jest brak kolei przez praktycznie całą część Laponii, ponieważ Samowie boją się i pewnie słusznie, że większość ich reniferów będzie wpadała pod pociągi, no i niestety będą tym samym tracili swoje stada, a co za tym idzie biznes. No właśnie, renifery, to co może nam się kojarzyć z Laponią przez pewną postać rozpoznawalną na całym świecie. Mówisz o rdzennych mieszkańcach Laponii, o Saamach. Czy Święty Mikołaj ma coś wspólnego z rdzennymi mieszkańcami Laponii, czy to jest z importu atrakcja? Akurat jeśli chodzi o Samów,
to nie wiem, czy wierzą w świętego Mikołaja. No pewnie dzieci tak, natomiast u nas święty Mikołaj, czyli Joulupukki, to można przetłumaczyć jako świąteczny kozioł, no jest totalnie fińską tradycją i on też troszeczkę inaczej i w innych momentach występuje niż w Polsce. Na przykład w Polsce są Mikołajki 6 grudnia, tutaj akurat 6 grudnia obchodzimy Dzień Niepodległości Finlandii i nie ma czegoś takiego jak Dzień Świętego Mikołaja. Mikołaj do nas przychodzi w Wigilię, po kolacji wigilijnej z prezentami. W różnych częściach Polski różne osoby czy postaci obdarowują świętujących, a tutaj właśnie jest ta tradycja Mikołaja bardzo powszechna. Mikołaj dawniej urzędował na górze Korvatunturi. Korvatunturi w polskim tłumaczeniu to może brzmieć jako góra Ucho i generalnie chodziło o to, że właśnie na tej górze Ucho miał świetne pole do podsłuchiwania wszystkich dzieci i mógł sprawdzać razem ze swoimi elfami, które dzieci są grzeczne, niegrzeczne, jak się zachowują przez cały rok, żeby właśnie wiedzieć też, jak je adekwatnie obdarować. Natomiast po II wojnie światowej ta góra Korvatunturi to jest realne miejsce, absolutnie. Tak samo jak Mikołaj jest realną postacią. Została włączona po części w granice Rosji. Więc stamtąd dla bezpieczeństwa Mikołaj musiał się przenieść przede wszystkim w jakieś piękne miejsce, ale również może łatwiej właśnie dostępne dla dzieci, dla rodzin. No i wybrano Rovaniemi. To wyszło wszystko w audycji radiowej i kilkadziesiąt lat temu już Mikołaj się przeprowadził z całą swoją ekipą, z biurem, z pocztą do naszego kochanego Rovaniemi. I tutaj urzęduje 365 dni w roku, więc nie tylko w święta można spotkać świętego Mikołaja, ale tak naprawdę codziennie, jeśli ktoś tylko ma na to ochotę. Obsługujesz turystów z Polski, pewnie nie tylko z Polski, ale powiedz, co taki polski turysta może w Rovaniemi zobaczyć, co się mu najbardziej podoba, co go najbardziej dziwi? Ojejku, ile moich gości, tyle pomysłów na spędzenie tego czasu. Tutaj oczywiście czym więcej dni, to możemy zaskoczyć bardziej, pojechać dalej i doświadczyć więcej. Natomiast takimi wycieczkami, które się najczęściej powtarzają, absolutnie, to jest polowanie na zorzę polarną, przejazd reniferami w saniach, to są zaprzęgi haskich. Często też występują rakiety śnieżne, właśnie jakiś taki hiking na punkt widokowy, zamarznięte wodospady. No, absolutnie spotkanie z Mikołajem to też jest punkt obowiązkowy dla wszystkich. Czy są dzieci, czy sami dorośli, to zazwyczaj tego Mikołaja i tak trzeba odwiedzić. Zawsze przechodzimy też przez koło podbiegunowe północne, przez wytyczoną linię, żeby to wszystko było oficjalne. Więc tutaj tak naprawdę jest tych atrakcji zimowych, ale nie tylko, bo latem też mamy co robić i jest absolutnie cudownie. Co każdemu w duszy gra, czy właśnie trochę bardziej aktywnie, czy się wychillować na łonie natury, to wszystko jest tutaj na wyciągnięcie ręki. No a jeżeli chodzi o takie zdziwienie, pozytywne, negatywne, jakiś mały szok, który można tam turystycznie przeżyć? No przede wszystkim to jest temperatura, to jest odczuwanie światła słonecznego, jego braku, czy właśnie jego natężenia latem. To z pewnością jest natura, piękne przestrzenie, czyste powietrze, czysta woda, którą można pić z każdego strumyka u nas. Wiadomo, też jedzenie do tego dochodzi. Jakieś takie obycie się właśnie z Finami, pierwsze styczności z nową kulturą, to każdy ma jakieś swoje spostrzeżenia. Zależy kto z jakim nastawieniem przyjeżdża, bo to wtedy też jego zaskoczenia będą z różną intensywnością, ale również inaczej odbierane. Nawet to samo doświadczenie może być totalnie odebrane na dwie różne strony i to jest okej. Jakby ja bardzo cieszę się właśnie, jeśli moi goście się ze mną dzielą swoimi przemyśleniami, ponieważ no to też widzę, jak to jest w ogóle super, że dla mnie już takie rzeczy, które są dniem codziennym, okazują się dla kogoś bardzo ciekawe. Ostatnia sytuacja, to na przykład ktoś się zachwycał ilością śniegu, która leży na kablach elektrycznych. To naprawdę dla mnie jest niedostrzegalne, ale zostało to powtórzone kilka razy, dlatego tak dobrze pamiętam,
bardzo mi to rozbawiło, ale rzeczywiście to są takie rzeczy, których może nigdzie w świecie albo ta osoba nie widziała, albo właśnie zaskakująco proste i piękne jednocześnie, albo kolce w naszych oponach. No to też taka rzecz bardzo podstawowa, w zasadzie elementarna, której każdy tutaj używa codziennie i o której się w ogóle nie myśli, a to jest jako kolejna ciekawostka. No a co z kuchnią? Wiesz, mi z turystyką kojarzy się ona chyba najbardziej i sporo zdziwienia często spotyka mnie za granicą, sporo zachwytów. Czym można się zdziwić, zachwycić kulinarnie w Laponii? Chińska kuchnia jest moim zdaniem bardzo monotonna, mało doprawiona i do niej się naprawdę trzeba przyzwyczaić. Mi, żeby zaczęły smakować te potrawy, może kwestia jakby wymiany kubków smakowych, to zajęło naprawdę kilka dobrych lat, żeby coś zjeść z przyjemnością, a nie z grzeczności. Więc tutaj raczej, jeśli mówimy w kontekście turystycznym, to jeśli ktoś je mięso, to oczywiście to jest jakaś potrawa z renifera. Zazwyczaj wszyscy są pozytywnie zaskoczeni, no ale to też jest bardzo specyficzne mięso. Popularnym jest ser Leipa Justo, czyli ser chlebowy, który się je z dodatkiem maliny morożki, często w formie deseru, albo też może być zrobiony na ognisku, ale generalnie takiego fińskiego, domowego, babcinego jedzenia, przynajmniej u nas w Rovaniemi na mieście, bardzo ciężko dostać, ponieważ Finowie jednak jak wybierają swoje miejsca, żeby się stołować, to chcą właśnie czegoś bardziej nowoczesnego, jakiegoś twistu w tym wszystkim, więc takiej kuchni 1 do 1, jakiej jem na przykład u teściów w domu, to niestety się nie znajdzie w mieście. Natomiast, więc też trudno pokazać, czym tak naprawdę jest ta fińska kuchnia, ale to, co mamy dostępne w sklepie, czy na bufetach śniadaniowych, w hotelach, czy w restauracjach, no to jest zazwyczaj właśnie próbowane i są różne opinie. Większość jest raczej takich zaskakujących, że ciekawe, ale nie mój smak. Więc tu rzeczywiście wchodzi to, że trzeba się do tego jedzenia przyzwyczaić. Jak na przykład takim jedzeniem dla mnie były pierogi karelskie. One były tak naprawdę na każdym kroku dostępne i za każdym razem, jak je widziałam i nawet próbowałam, absolutnie nie rozumiałam ich fenomenu. To jest taki placek z mąki żytniej, bardzo cienko pieczony, w środku wypełniony zazwyczaj ryżem na mleku i to jest wszystko razem zapieczone, więc ten pieróg jest taki tak naprawdę takim otwartym plackiem, więc zupełnie niczym nie przypomina naszego pieroga i w tym kontekście jakby on jest bardzo mdły, właśnie taki bardzo bezsmakowy. Dopiero kiedy się dowiedziałam, że się go je na przykład w ramach kanapki, czy na ciepło z taką pastą jajeczną, to on dopiero nabiera jakby smaku. Teraz podczas świąt będziemy również jedli te pierogi karelskie z pieczoną szynką, więc w ogóle zupełnie inne smaki, bardzo mocno podbite musztardą, więc to nabiera naprawdę innego charakteru. No ale to takich właśnie rzeczy nie ma nigdzie pokazanych czy dostępnych tak po prostu dla przeciętnego zwiedzającego, czy w sklepie, czy nie wiem, w jakiejś restauracji, bo to są właśnie takie typowo świąteczne, celebracyjne potrawy, albo właśnie takie zarezerwowane jako takie typowo jedzenie komfortowe dla Finów. Święta, a propos, rozmawiamy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Powiedz, czy warto byłoby wybrać się do Rovaniemi na święta Bożego Narodzenia? Absolutnie nie. Tutaj trochę sobie strzelam tym oczywiście w kolano, natomiast uważam, że pod tym kątem podróży to jest najgorszy czas, żeby odwiedzić Rovaniemi z kilku względów. Przede wszystkim ceny za nocleg są wywindowane co najmniej 3 razy w górę. Jest taki popyt, że to nasze małe miasteczko nie jest w stanie przyjąć aż tylu turystów, więc tutaj każdy orze jak może i te ceny są mocno zawyżane. Skoro jest nabywca, no to można. Z drugiej strony właśnie te tłumy osób i wszędzie kolejki, jeśli się chodzi po tych bardziej znanych miejscach.
Oczywiście są miejsca, w których dalej nie ma ludzi i to jest super i ja próbuję właśnie tylko takie odwiedzać, właśnie takie bardziej autentyczne, gdzieś oddalone od centrum. Natomiast no, nie zawsze się da i właśnie tego Mikołaja trzeba odwiedzić, no to tu naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i po trzecie, jeśli chodzi o pogodę, to 21 grudnia mamy najdłuższą noc w roku, najkrótszy dzień, czyli na kole podbiegunowym słońce nie wstaje ponad linię horyzontu w ogóle. I tak naprawdę po 21 grudnia dopiero zaczynamy odliczać do wiosny, czyli z każdym dniem teraz będzie ten dzień nam się wydłużał. Tutaj jest super właśnie to, że można spędzić jakby taki ciemny czas i to na pewno jest coś magicznego dla wielu osób. Natomiast jeśli chodzi o takie, moim zdaniem, doświadczenie tej Laponii, no to wiadomo, że jeśli mamy kilka godzin słonecznych, no to możemy więcej zobaczyć i właśnie szczególnie jeśli chodzi o bycie w naturze, więcej doświadczyć. Plus warunki na zorzę polarną w grudniu nie są najlepsze, ponieważ to też jest moment, kiedy Laponia przyjmuje największą ilość śniegu w ciągu roku, więc te chmury, kiedy tutaj nad nas nadejdą, mogą mieć opady przez kilka dni z rzędu, w ogóle się nie rozstępować. Przez kilka tygodni nawet możemy nie zobaczyć światła słonecznego, tylko ono będzie gdzieś schowane za tą chmurą. Więc dlatego uważam, że mamy tak piękną zimę, już nawet od połowy stycznia, luty, marzec, nawet do połowy kwietnia, że jest wystarczająco czasu, żeby zaliczyć ten klimat świąteczny, co prawda po świętach. I ja wiem, że tutaj dla niektórych to już jest taki zgrzyt, że już tam bliżej do wiosny niż do świąt, ale rzeczywiście ta nasza zima tak naprawdę w tym grudniu się dopiero zaczyna. I ona będzie trwała jeszcze przez kilka miesięcy, które pod względem przede wszystkim aury są no, dużo piękniejsze i pod kątem cenowym w zasadzie też są atrakcyjniejsze. Bardzo gorący czas ze względu na szczyt sezonu, no a do tego święta, wiesz, tu u nas, nie wiem czy jeszcze pamiętasz, ale no ogromna gorączka, tłumy w sklepach i tak dalej. Czy wy przygotowujecie się do świąt jakoś w polskim stylu, czy jest jakiś odmienny styl? Absolutnie Finowie kochają święta Bożego Narodzenia. Co prawda one nie są tak religijne jak w Polsce i zupełnie inaczej przygotowania wyglądają i to jest bardziej czas spędzany z rodziną niż na porządkach, kilkudniowym gotowaniu, przygotowaniu tak obficie tego stołu, jak to zazwyczaj jest w Polsce, ale Finowie kochają te święta do tego stopnia, że miesiąc grudzień po fińsku nazywa się Jouluku, czyli miesiąc świąteczny. Joulu to są święta i w tym grudniu naprawdę wszystko jest joulu, zaczynając od podstawowych rzeczy, czyli kolędy, no to będzie joulu laulu albo świąteczna szynka, o której już wspominają, joulu kinku, wszystko po prostu z dodatkiem joulu, to będzie się kręciło wokół tego. Więc długie mamy przygotowania do świąt. One nawet nie są jeszcze przygotowaniami świątecznymi, ale na przykład jeśli chodzi o dekoracje na domach, dekoracje w oknach, światełka wszelakie, które nam się kojarzą stricte z choinką czy z dekoracjami takimi właśnie okołoświątecznymi, tutaj my się rozświetlamy dużo wcześniej, bo już gdzieś od początku listopada. Z tego względu, że skoro jeszcze tego śniegu do nas nie napadało wystarczająco, czyli każdym dniem ten dzień jest krótszy. Chcemy zrobić taką właśnie atmosferę przytulności, tego, żeby milej nam się czas w domu spędzało. Dlatego tych światełek mamy coraz więcej tak naprawdę z każdym tygodniem i to robi taką no, bardzo bajkową atmosferę i to nie jest nic nadzwyczajnego, żeby ktoś dekorował tak bogato dom, bo to też chodzi właśnie o to, żeby miło czas w nim spędzać, żeby się troszeczkę doświetlić w tej ciemności, która tutaj zaczyna panować. I to naprawdę pięknie wygląda na każdej ulicy. No myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek z zazdrością teraz wysłuchuje tych słów na temat pięknego Rowaniemi. Powiedz, czy już na koniec, czy zostajesz już na zawsze? Możesz tak się zadeklarować? Nie wiem. To tak samo jak nie wiedziałam, czy w ogóle mój przyjazd do Finlandii cokolwiek spowoduje dalej, tak samo nie wiem, jak teraz będzie. W tym momencie nie mam planów przeprowadzkowych, zostaję tu jest mi absolutnie dobrze, mam wymarzone życie, nie mam na co narzekać i jest naprawdę świetnie, ale co będzie dalej, to życie pokaże. Na razie
z moją rodziną mieszkamy w Rovaniemi i to będzie nasza przystań na pewnie kilka najbliższych lat, a co będzie dalej, to życie pokaże. Asiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkich, którzy chcieliby troszkę więcej dowiedzieć się o naszej rozmówczyni i o samej Laponii, zapraszamy na stronę ostrafinka.com. No i cóż, wesołych świąt, Asiu, i również Wam wszystkim życzę wesołych świąt. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, dziękuję za zaproszenie. Hyvää joulua po fińsku. Wesołych świąt Wam wszystkim, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia na kole podbiegunowym. Ja mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych wydaniach podcastu Przetłumaczę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.